Witajcie ponownie. Ostatnio opowiadałem o kamerze SVIS C3C. Dzisiaj bohaterką będzie jej większa siostra, która ma podobne funkcje, troszkę inną budowę, ale tego dowiecie się z tego filmu. Zapraszam. SVIS C8C jest kamerą obrotową. Zbudowana jest z dosyć mocnego, fajnego plastiku. Część z kopułką jest z czarnego plastiku. Z dużej odległości nie jesteśmy w stanie poznać, czy to jest szkło, czy jest to pełna kopuła. Po prostu nie widać miejsca, gdzie znajduje się obiektyw. Można to zaliczyć na plus. Gdyby nie doświetlająca dioda, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, w którą stronę kamera patrzy. Kamera, jak widać, posiada dwie antenki, które służą do komunikacji przez Wi-Fi. Kamera może robić własnego access pointa. Jeśli na przykład nie mamy routera na budowie, może nadawać swój sygnał, który możemy odbierać telefonem, lub możemy podłączyć ją za pomocą kabla RJ45. Kamera oczywiście posiada wejście na kartę SD, obsługuje karty o wielkości maksymalnie 256 GB. Posiada coś, czego nie lubię, guzik reset na zewnątrz. Dużo trudniej byłoby resetować kamerę, gdyby znajdowała się pod klapką. Chociaż z drugiej strony, jeśli ktoś próbuje zresetować nam kamerę, dostać się do niej, to już wtedy zostanie uwieczniony na filmie i wiemy, kto to zrobił, więc może po prostu nie będzie próbował. O zawartości pudełka oczywiście mówił Ariel w unboxingu, ja tylko dodam z rzeczy fajnych, coraz rzadziej się to zdarza. Producent zawiera w pudełku zasilacz do kamery, co jest rzadkością. Kamera, dzięki temu, że jest obrotowa, potrafi widzieć obszar o kącie prawie 360 stopni w poziomie oraz ponad 90 stopni w pionie. Kamera nie posiada zoomu. Rzut oka na specyfikacje. Wymiary około 16 na 16 na 15,5 cm, waga 540 g, rozdzielczość tylko 2 megapiksele, czyli 1920 na 1080 przy 30 klatkach. Kąt obrotu, jak mówiłem, w poziomie 352 stopnie, w pionie 95 stopni. Łączność za pomocą Wi-Fi 2,4 GHz lub za pomocą wtyczki RJ45. Zasilanie 12V 1 A. Możliwa praca wewnątrz, jak i na zewnątrz dzięki uszczelnieniu IP65. Widzenie w nocy do 30 metrów. Nagrywanie dźwięku do 5 metrów i obsługa kart SD do 256 GB. Przejdźmy do aplikacji. Jest to ta sama aplikacja, która była w przypadku mniejszej siostry, jednak tu dodatkowo mamy możliwość obracania kamerą, ale po kolei. Mamy możliwość zrobienia zdjęcia na telefon, mamy możliwość zrobienia krótkiego filmu. Trzecią funkcją jest właśnie PTZ, czyli obracanie kamerą. Fajną rzeczą w tej aplikacji jest to, że mamy też podziałkę, dzięki czemu widzimy, czy kamera jest już maksymalnie obrócona w prawo, w lewo, góra, dół, czy jest w jakiejś środkowej pozycji i tego często brakuje w aplikacjach innej firmy. Kolejną fajną funkcją jest zdjęcie 360. Kamera mapuje sobie obraz dookoła zarówno w pionie, jak i w poziomie, dzięki czemu możemy później kliknąć w dowolne miejsce tego zdjęcia i kamera automatycznie obróci się we wskazywane przez nas miejsce. Mamy możliwość oczywiście wyboru innych urządzeń, jeśli mamy więcej kamer z tej rodziny, czy bibliotekę filmów. Z wad, podobnie jak w poprzedniej kamerze, nie możemy nagrywać na żadne zewnętrzne FTP, nie współpracuje z Home Assistantem, współpracuje jedynie ze swoją dedykowaną chmurą, jeśli chodzi o przechowywanie danych poza kartą pamięci. Kamera oczywiście posiada wbudowany mikrofon, dzięki czemu możemy też usłyszeć, co dzieje się w monitorowanym obszarze. Kamera automatycznie, gdy się ściemni, doświetla sobie teren za pomocą diody LED, dzięki czemu mamy kolorowy obraz, ale możemy też wyzwolić alarm w postaci migającego światła. Nie jest to alarm dźwiękowy, bo kamera nie ma głośniczka, ale jest to właśnie migające światło. Kamera posiada również wbudowany mikrofon, przez który teraz do Was mówię.
Kamera dzięki temu, że jest obrotowa, może monitorować bardzo szeroki teren. Przy umieszczeniu jednak należy pamiętać, że kamera nie posiada wbudowanego zoomu, przez co elementy, które znajdują się gdzieś daleko, mogą być niewidoczne lub po prostu nieczytelne. Kamera nie miała najmniejszych problemów z parowaniem, instalacją i z podpinaniem pod nasze konto. Jednak gdy po jakimś czasie wracałem do podglądu tej kamery, zdarzało się, że się zawieszała i trzeba ją było po prostu wyłączyć i włączyć z prądu. Nie było to jakieś bardzo uciążliwe, jednak daje znać, że takie rzeczy czasami bywały, pewnie jakieś aktualizacje temu zaradzą. Jeśli potrzebujemy jakiejś podstawowej kamery, to te 2 megapiksele myślę, że są wystarczające pod warunkiem, że odpowiednio tą kamerę umieścimy. Kamera dobrze sobie radzi zarówno w mocno nasłoneczniony dzień, jak i w nocy. Dzięki wbudowanej diodzie LED potrafi naprawdę dobrze doświetlić teren. Podsumowując, jeśli potrzebujecie niedrogiej kamery obrotowej, nie przeszkadza Wam to, że nie możecie nagrywać danych na własnego FTP-a. Jeśli nie potrzebujecie komunikacji np. z Home Assistantem, kamera będzie dobrym wyborem w tej półce cenowej. Kamera nie jest droga, ale posiada swoje wady. Z zalet mogę zaliczyć to, że producent dodaje zasilacz, ma bardzo dobrą diodę LED, która doświetla teren. Fajny jest ten tryb zdjęcia 360, gdzie później wystarczy kliknąć i kamera automatycznie wie, w którą stronę się skierować. To chyba tyle z zalet, z wad. Jednym słowem polecam. I tradycyjnie, jeśli podobał Wam się ten film, zapraszam do oglądania innych naszych produkcji, do słuchania naszych podcastów oraz do odwiedzania strony smartme.pl. Zapraszam.